A więc witam Państwa. W ramach swoich prac nad doktoratem zajmuję się wykorzystaniem technik modelowania autogenerującego i inżynierii wiedzy w procesie projektowo-konstrukcyjnym. Czyli innymi słowy, tworzę modele autogenerujące w systemach CAD. Czym jest taki model? Najprościej mówiąc, jest to taki model opracowany w systemie CAD, który w sposób automatyczny i niezależny od konstruktora generuje nam postać elementu, postać zespołu, który chcemy zaprojektować. Dzieje się to na podstawie pewnych informacji dostarczonych przez użytkownika oraz modelu wiedzy zaimplementowanego w model CAD. Dzięki takiemu połączeniu jesteśmy w stanie automatycznie generować dane postacie w zależności od kryteriów stawianych takiej konstrukcji. Dzięki temu rola konstruktora ogranicza się tak naprawdę do obsługi klawiatury i myszki w programie. Czyli można by tak powiedzmy powiedzieć, że dobrze wytresowany szympan też sobie z tym poradzi. Więc tu jest właśnie pytanie, czy nadal potrzebujemy konstruktorów, skoro mamy takie możliwości? Oczywiście ja przytoczę tu trochę historii, ponieważ kiedyś najlepszymi konstruktorami były osoby, które przy pomocy kartki, tuszu i stalówek potrafiły wyrysować cudowne rysunki zespołów, elementów, części. Później przyszła rewolucja komputerowa, nastały systemy CAD, na początek dwuwymiarowe i osoby, które potrafiły robić cudowne rysunki, nagle ta umiejętność stała się bezużyteczna. Mamy ekran, mamy myszkę, możemy to robić automatycznie. To samo było w przypadku wejścia modelowania przestrzennego, wykorzystania 3D w modelowaniu. Również konstruktorzy po raz kolejny musieli się przebranżowić, musieli zmienić swoje nawyki, swoje umiejętności i uważam, że aktualnie jesteśmy na tym samym etapie. Rozwój sztucznej inteligencji, inżynierii wiedzy, rozwój systemów zarówno programowania, jak i samych systemów do projektowania w systemach CAD są dynamicznie rozwijane i aktualnie konstruktor nie jest osobą, która tworzy statyczne modele, tylko przygotowuje modele inteligentne, automatyczne, autogenerujące, które będą używane przez osoby mniej doświadczone, żeby konstruować. Więc nadal potrzebujemy konstruktorów, tylko tak jak już to historia wiele razy pokazywała, konstruktorzy muszą się przestawić na nowe narzędzia, na nowe techniki, tak aby efektywnie i wykorzystywać własny czas, własne zasoby i umiejętności. Z mojej strony to tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję Państwu za uwagę.